Wszyscy znamy tę historię od dzieciństwa. Kogut, karczma Rzym, cyrograf i diabeł. Opowieść, którą powtarzano nam przy ogniskach, w szkolnych ławach, w starych księgach, jakby była tylko bajką. Fantazja, legenda, bez drugiego dna. Ale zatrzymajmy się na chwilę. Bo co jeśli powiem wam, że pan Twardowski naprawdę istniał? Że nie był tylko bohaterem ludowej opowieści, ale człowiekiem z krwi i kości. Człowiekiem, który żył na dworze króla Zygmunta II Augusta. Człowiekiem, który zajmował się alchemią, sztuką balansującą na granicy nauki i herezji. Człowiekiem, który według niektórych przekazów sięgnął po coś znacznie bardziej niebezpiecznego, po czarną magię. I teraz najważniejsze pytanie. Co jeśli legenda o jego porwaniu przez diabła nie jest tylko fantazją? Co jeśli to zasłona dymna? Bo przecież historia o czarowniku porwanym do piekła jest wygodna. Nie wymaga śledztwa, nie wymaga winnych, nie zostawia śladów. A może właśnie o to chodziło? Bo w cieniu tej legendy pojawia się postać niemal zapomniana, Lorenz Dur, człowiek, którego ciało według części przekazów po prostu zniknęło. Bez śladu, bez świadków, a obok niego Twardowski, człowiek, który został porwany przez diabła. Zbyt wygodne, zbyt czyste, bo istnieje jeszcze jeden wątek znacznie bardziej niepokojący. Dwór królewski, król pogrążony w żałobie po śmierci swojej ukochanej żony Barbary Radziwiłłówny i próba czegoś, co do dziś budzi emocje. Przywołanie jej ducha. Według przekazów to właśnie Twardowski miał uczestniczyć lub nawet stać za spektaklem ukazania królowi zjawy Barbary. Czy była to magia, czy prawdziwe wywołanie ducha? A może perfekcyjnie przygotowana mistyfikacja, iluzja, teatr? Gra świateł i cieni, mająca ukoić rozpacz monarchy. Ale jeśli to była mistyfikacja, to ktoś musi znać prawdę i ktoś mógł ją ujawnić. Wyobraźcie sobie konsekwencje. Król, który wierzy, że widzi ducha swojej zmarłej żony. Dwór, który podtrzymuje tę wizję. I człowiek, Twardowski, który wie, że to tylko iluzja. To nie jest już tylko historia o magii. To polityka, to manipulacja emocjami władcy. To gra o wpływy. I w tej grze świadkowie są niebezpieczni. Czy więc Twardowski został zamordowany, bo wiedział za dużo? Bo mógł ujawnić, że duch Barbary Radziwiłłównej był tylko sprytnie przygotowaną iluzją? Czy jego śmierć została przykryta legendą o diable, żeby nikt nie zadawał pytań? Bo jeśli tak, to historia, którą znamy od dzieciństwa, przestaje być baśnią. Staje się opowieścią o manipulacji, o władzy i o zbrodni, a finał. Legenda mówi, że diabeł porwał Twardowskiego, ale nie zabrał go do piekła. Zamiast tego w późniejszych wersjach Twardowski trafił na księżyc. Tam miał utknąć, zawieszony między światami. Piękne, baśniowe, bezpieczne. Bo jeśli odrzucimy tę fantastyczną końcówkę, zostaje nam coś znacznie bardziej niepokojącego. Znikające ciało Lorenza Dura, milczący dwór i człowiek, który wiedział za dużo. Gdzie kończy się legenda, a zaczyna prawda? Zapraszam was, posłuchajcie tej historii. Jesienią 1572 roku na takiej, zakurzonej drodze gdzieś na Podlasiu brutalnie zamordowano człowieka. Człowieka, który, powiedzmy sobie wprost, wiedział zdecydowanie za dużo o mrocznych tajemnicach polskiego dworu. I żeby ukryć tę, w gruncie rzeczy polityczną egzekucję, mordercy puścili w obieg bardzo sprytną plotkę. Plotkę, która okazała się takim, majstersztykiem ówczesnego PR-u. Dokładnie. I to do tego stopnia, że cała Polska wierzy w to w zasadzie do dzisiaj. Niemal każdy zna tę opowieść o potężnym magu, prawda? O podpisanym krwią cyrografie, wielkim kogucie, i tym dramatycznym finale w karczmie Rzym, skąd szatan miał go porwać na księżyc. Mówimy tu oczywiście o słynnym mistrzu Twardowskim. Zgadza się. To jest w ogóle fascynujące, jak skutecznie baśń potrafi
całkowicie przykryć niewygodne fakty. Ale dzisiaj w ramach naszej analizy zamierzamy zdrapać tę bajkową powłokę, żeby zobaczyć nagą polityczną prawdę. Opieramy się na historycznych zapiskach z archiwów w Wilanowie, dawnych opracowaniach i bardzo skrupulatnym śledztwie badacza Romana Bugaja z lat 60. ubiegłego wieku. Warto od razu zaznaczyć jedną rzecz. Naszą misją dzisiaj jest odtworzenie wyłącznie mechanizmów władzy, tych dworskich intryg i niezwykle brutalnej socjotechniki. Robimy to całkiem bezstronnie, bez opowiadania się po stronie którejkolwiek z ówczesnych frakcji na dworze. Odtwarzamy po prostu fakty. Z dokumentów, przez które przebrnęłam, wyłania się obraz nie jakiegoś tam latającego na kogucie czarodzieja, ale człowieka z krwi i kości. Zamiast Twardowskiego mamy kogoś, kto nazywał się Lorenz Dürr. Lub Duran, bo tak też funkcjonował w niektórych zapisach. To był Niemiec urodzony w Norymberdze około 1515 roku. I to jest ważne, bo Norymberga w tamtym czasie to nie było byle jakie miasto. Potężne centrum rzemiosła i myśli renesansowej. I ten Lorenz Dürr odebrał tam naprawdę gruntowne wykształcenie, które potem kontynuował w Wittenberdze. Uczył się medycyny, ale też zgłębiał dziedziny, które my dzisiaj wrzucilibyśmy do worka z napisem ezoteryka. Ale wtedy traktowano je śmiertelnie poważnie. Oczywiście, wtedy to była pełnoprawna nauka. Zresztą w Wittenberdze wydarzyło się coś, co, jak się później okaże, zdeterminowało całe jego życie. Poznał tam swojego przyszłego protektora, Franciszka Krasińskiego. Aha, czyli już mamy te pierwsze ważne kontakty polityczne. Z tego, co czytałam, Dürr szlifował potem wiedzę we Włoszech, w Padwie albo w Rzymie. To była chyba standardowa ścieżka dla tamtejszej elity intelektualnej. Tak, to był absolutny standard dla elity. I to nam pokazuje, z jakiego formatu człowiekiem mamy do czynienia. To nie był szarlatan z jarmarku. Użyłeś słowo elita. I to uderzyło mnie podczas przeglądania źródeł. Jak się patrzy na jego, powiedzmy, XVI-wieczne CV, to wygląda to jak kariera współczesnego i to wysoce opłacanego konsultanta zewnętrznego. Takiego, fiksera do spraw beznadziejnych. Najpierw pracuje w Królewcu u Albrechta Hohenzollerna jako nadworny lekarz, aż w końcu ląduje na samym szczycie. Na dworze królewskim Zygmunta II Augusta w Krakowie. Dokładnie. Zostaje tam nadwornym astrologiem i podkoniuszym. Ale zaraz, jak to w ogóle jest możliwe, że wróżbita zyskuje aż takie wpływy u jednego z najpotężniejszych władców w Europie? Z dzisiejszej perspektywy to brzmi absurdalnie. Żeby to zrozumieć, musimy odrzucić nasz współczesny podział na naukę i magię. W epoce renesansu alchemia, astrologia, znajomość minerałów to była ówczesna fizyka kwantowa. To wymagało lat niesamowicie żmudnych studiów, świetnej znajomości łaciny, skomplikowanych obliczeń astronomicznych i chemii. Królowie zatrudniali takich ludzi nie z jakiejś naiwności, tylko z przekonania, że ruchy gwiazd mają realny wpływ na losy państwa. Jasne, czyli to była po prostu wysoce specjalistyczna wiedza, niedostępna dla zwykłych ludzi. Dokładnie. Dürr był niesamowicie inteligentny i wykształcony, a to czyniło go wprost idealnym, ale też niebezpiecznym narzędziem w rękach polityków. No dobrze, mamy genialnego specjalistę od rzeczy niemożliwych. Ale sam fikser nie wystarczy, żeby stworzyć narodową legendę. Do tego potrzebny jest kryzys. Śmierć Barbary Radziwiłłówny. Tak, drugiej żony Zygmunta Augusta, która umiera zaledwie po roku bycia królową. Źródła, które analizowaliśmy, są tu wstrząsające. Król całkowicie się załamuje, prawda? Balansuje na granicy obłędu z rozpaczy. Zygmunt August nocami samotnie snuje się po zamkowych korytarzach, kompletnie przestaje interesować się sprawami państwa, a polityka, jak wiadomo, natychmiast wypełnia każdą próżnię. Czyli państwo staje na skraju paraliżu. Właśnie. I wokół tego załamanego władcy błyskawicznie formuje się tak zwana kamaryla. Wąska, zakulisowa grupa dworzan, która widzi w tej tragedii ogromną szansę. Szansy na przejęcie realnej władzy. Z tego, co widzę w naszych materiałach, na czele tej grupy stoją bracia Jerzy i Mikołaj Mniszchowie. No i oczywiście kluczowy gracz, stary znajomy, biskup Franciszek Krasiński. Ich kalkulacja była tu brutalnie prosta. Kto kontroluje emocje króla, ten kontroluje absolutnie wszystko. Całe imperium. Postanawiają w cudzysłowie wskrzesić zmarłą królową. Znajdują warszawską mieszczkę Barbarę Giżankę, która miała być podobna do Radziwiłłówny. Tak, to prawda. Chcą ją podsunąć królowi jako zjawę.
Ale zatrzymam się tu na moment, bo to budzi mój, ogromny opór logiczny. Jak można w tamtych czasach zrealizować taki, nazwijmy to wprost, deepfake? Zygmunt August miał gwardię, zamek tętnił życiem. Jak się przemyca sobowtóra i wmawia władcę, że widzi ducha? Mechanizm opierał się na dwóch rzeczach. Po pierwsze, na skrajnej desperacji ofiary. Król po prostu bardzo chciał w to uwierzyć. Psychologia żałoby potrafi wyłączyć racjonalne myślenie. Biskup Krasiński doskonale o tym wiedział. A po drugie? Po drugie, potrzebowali reżysera, który to uwiarygodni swoim autorytetem. I tu na scenę wkracza Lorenz Dürr. To on nadzorował całe zajście, narzucając królowi żelazną zasadę. Tak, czytałam o tym. Zanim król w ogóle wszedł do komnaty, Dürr mu zapowiedział, że ma siedzieć w fotelu i pod żadnym pozorem nie wolno mu się odezwać ani zbliżyć do zjawy. To jest genialne psychologiczne zagranie. Usadzasz ofiarę, z góry narzucasz jej paraliżujący strach przed złamaniem w jej mniemaniu praw magii i w ten sposób kontrolujesz to, co widzi i jak reaguje. A źródła opisują, że komnata tonęła w mroku. W powietrzu unosił się gęsty, odurzający dym z jakichś ziół. I nagle w lustrze pojawia się ona. Ale pomówmy chwilę o fizyce tego zjawiska. To był popis inżynierii optycznej, prawda? Tak, to się nazywa katoptromancja, czyli wróżenie ze zwierciadła. W tym oszustwie użyto specjalnego lustra wykonanego w Niemczech. To nie było zwykłe szkło, jakie my znamy z łazienek. Była tam mowa o jakimś specyficznym stopie metali? Tak, to był stop srebra, cynku, antymonu i cyny. Odpowiednio wypolerowany dawał bardzo specyficzne odbicie mętne, pozbawione ostrości. Kiedy połączysz to ciemne pomieszczenie, mętne lustro, gęsty, gryzący dym, który działa trochę jak ekran dla światła, no i odpowiednio ubraną źrzankę, oświetloną z ukrycia, Otrzymujesz hologram z XVI wieku, a zdesperowany umysł króla po prostu sam dopowiadał sobie rysy zmarłej żony. To jest niewiarygodne. ale musimy pamiętać o jednym. Mimo tej perfekcyjnej iluzji, cała operacja omal nie zakończyła się absolutną katastrofą. Emocje wzięły górę nad królem. Tak, widząc zjawę, Zygmunt August nagle łamie ten kategoryczny zakaz, prawda? Zrywa się z fotela i po prostu rzuca się w stronę dymu, żeby objąć Barbarę. Wyobraźmy to sobie z perspektywy spiskowców. To ułamek sekundy od dekonspiracji. Gdyby król dotknął Giżanki i zorientował się, że to żywa kobieta, wszyscy natychmiast straciliby głowy za zdradę stanu. To byłby natychmiastowy szafot. Jak oni z tego wybrnęli? Od relacji wiemy, że Lorenz Dürr, a inne przekazy mówią wręcz, że zrobił to osobiście sam biskup Krasiński, musiał zareagować fizycznie. Użyto po prostu siły wobec monarchy. Odciągnęli go i dosłownie rzucili z powrotem na fotel. Zjawa oczywiście natychmiast zniknęła. I co wtedy powiedzieli królowi? Magowie wpadli w szał. Zaczęli na niego krzyczeć, że złamał prawa zaświatów, obraził duchy i teraz dusza jego ukochanej jest narażona na wieczne potępienie. Czyli zamiast się zdemaskować, uderzyli w jeszcze większe poczucie winy władcy. I to, o paradoksie, jeszcze bardziej utwierdziło go w przekonaniu, że to wszystko było prawdziwe. Dokładnie tak. Ten wstrząsający, pełen agresji moment stał się fundamentem legendy. I co jest tutaj najbardziej fascynujące, to wcale nie są tylko opowieści z archiwów. Mamy przecież namacalny, fizyczny dowód tego oszustwa. Bo to lustro, to konkretne lustro, użyte podczas seansu, przetrwało do dzisiaj. To trochę tak, jakbyśmy znaleźli w jakimś lokalnym kościele oryginalny podsłuch z afery Watergate. Można tego dotknąć. Gdzie ono teraz jest? Wisi w zakrystii kościoła Farnego w Węgrowie. Ale warto zauważyć, że to lustro nie jest w idealnym stanie, prawda? Na środku ma ogromne, głębokie pęknięcie i oczywiście wokół tego też natychmiast budowano legendę. Podobno z czasem zaczęło pokazywać jakieś demoniczne obrazy. Miejscowe podania mówią, że w końcu ktoś nie wytrzymał, podobno jakiś uczeń czy wikary, i z całej siły rzucił w to lustro pękiem ciężkich kluczy. To miało niby zneutralizować tę mroczną magię. Z perspektywy psychologii społecznej to klasyczny mechanizm oswajania niewygodnej prawdy. Ludzie jakoś musieli sobie zracjonalizować fakt, że okultystyczne lustro wisi w kościele. Właśnie. Na ramię nawet wygrawerowano po łacinie napis, który mówi: zabawiał się tym lustrem Twardowski, lecz na służbę Bożą obrócone to jest.
Czysta próba uświęcenia rekwizytu politycznego. A sam mit był na tyle silny, że jeszcze w 1884 roku Jan Matejko naszkicował tę scenę. Obraz przepiękny, ale wracajmy na ziemię, do politycznej rzeczywistości. Oszustwo się udało. Kamaryla pociągała za sznurki. Dopóki Zygmunt August żył, ten nasz mag, Lorenz Dürr był absolutnie kluczowym i wydawałoby się nietykalnym ogniwem tej operacji. Nadchodzi 1572 rok. W Rzeczypospolitej zaczyna się okres bezkrólewia. Brak monarchy to brak centralnej władzy. Zaczyna się bezwzględna walka różnych stronnictw magnackich przed kolejną elekcją. Rozumiem. Czyli Dürr nagle przestaje być potrzebny braciom mniszchom, bo iluzja dobiegła końca. Gorzej niż przestaje być potrzebny. Z cennego współpracownika staje się dla nich chodzącą bombą zegarową. Przecież on znał każdy, nawet najdrobniejszy szczegół operacji z Giżanką. Gdyby opozycja dowiedziała się o tej zdradzie stanu, mniszchowie z miejsca straciliby głowy i gigantyczne majątki. Więc król umiera, a dotychczasowa polisa ubezpieczeniowa Dura staje się dla niego wyrokiem śmierci. Mniszchowie musieli szybko usunąć niewygodnego świadka. Rozpoczyna się polowanie, prawda? Zgadza się. Dürr był bystry, wiedział, co się święci. W panice opuszcza swój majątek w Knyszynie, próbuje uciekać na Mazowsze, żeby jakoś zgubić pościg. Ale zbrojni podążają prosto za nim. I to jest moment, w którym ten brutalny fakt historyczny spotyka się z mitem. Siepacze doganiają maga na podlaskich Bezdrożach. To jest taka mała osada, zaledwie kilka kilometrów od Wysokiego Mazowieckiego, która nazywała się Mystki Rzym. Tak, egzekucja odbyła się w bezpośrednim sąsiedztwie karczmy, która nosiła szyld Rzym. To tam Lorenz Dürr zostaje po prostu zamordowany z zimną krwią. Wyobraźmy sobie teraz to genialne zagranie wizerunkowe, o którym wspominaliśmy na początku. Leżą zwłoki prominentnego człowieka. Wiadomo, że zaczną się niewygodne pytania. Kto zabił, na czyje zlecenie? I tu następuje majstersztyk socjotechniki sprawców. Rozpuszczają plotkę o cyrografię. Wykorzystują nazwę karczmy. Mówią, patrzcie, miał pakt z diabłem, miał zostać zabrany w Rzymie. Myślał, że ucieknie, ale szatan dopadł go tutaj. I to zwalnia wszystkich z myślenia. Prości ludzie znacznie chętniej uwierzyli, że to nadprzyrodzona sprawiedliwość, niż że to zawiła intryga polityczna o władzę w państwie. Dla nich sprawa była zamknięta. Zapach siarki przykrył zbrodnie mniszchów. Dokładnie. Ten fake news przetrwał setki lat. Dopiero praca archiwistów pozwoliła zedrzeć tę warstwę magii i poskładać łańcuch wydarzeń. Uczy nas to ważnej lekcji. Zjawiska uważane w przeszłości za działanie sił wyższych to najczęściej po prostu świetnie wymierzona socjotechnika i chłodny mechanizm walki o wpływy. Absolutnie tak. Ale wiesz, przeglądając materiały do naszej dzisiejszej analizy, natrafiłam na coś jeszcze. Jeden detal, który po prostu nie daje mi spokoju. Okazuje się, że ta cała mistyfikacja w Krakowie wcale nie była jakimś wyizolowanym incydentem w Europie. Mamy bardzo podobne operacje udokumentowane na innych dworach. Najlepszym przykładem jest cesarz Maksymilian Habsburg w Innsbrucku. Tak, ten znany mag, Johannes Tritemiusz, rzekomo wywoływał dla niego ducha jego ukochanej żony, Marii Burgundzkiej. I struktura tego seansu, zaciemniony pokój, napięcia, zwierciadła, to wszystko brzmi jak kropka w kropkę ten sam scenariusz, który zrealizował Lorenz Dürr. To jest niezwykle istotny i wręcz mroczny kontekst. No właśnie. Wiemy na 100%, że zrobiono to u nas. I wiemy, że niemal identyczne rzeczy robiono na dworze cesarskim. To czy to wywoływanie duchów to w ogóle była kwestia jakichś osobistych umiejętności maga? Z tą myślą kończymy nasze dzisiejsze zanurzenie w źródła. Historia wywołania ducha Barbary Radziwiłłówny to nie tylko opowieść o duchach. To opowieść o tym, jak technologia lustra i psychologia została wykorzystywana do manipulacji głową państwa. To lekcja, że za każdą magiczną sztuczką stoją bardzo ludzkie interesy i, jak w przypadku Twardowskiego, bardzo realna krew. Dzięki, że byliście ze mną w tej podróży do mrocznego XVI wieku. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Mm.